Siema, tu Wahacz. Skoda Fabia na 2024 rok przeszło delikatne modyfikacje. Na filmie powiem, o co chodzi, a także przedstawię ten model ogólnie na przykładzie egzemplarza w umiarkowanej wersji wyposażeniowej, a także z umiarkowanym silnikiem. Będzie to także egzemplarz jeszcze z roku modelowego 2023 przed modyfikacjami, ale biorąc pod uwagę obszar zmian, czyli jeden silnik i półki wyposażeniowe w cenniku, spokojnie samochód, który przedstawiam na nagraniach, można w 2024 roku testować. Poza tym wszystko zostało po staremu, od sposobu obsługi aż po wygląd nadwozia, bo Fabia nie przeszła oficjalnie liftingu. Jeśli chodzi o aspekt wizualny, to testowany egzemplarz jest w dotychczasowej wersji Style, która nie charakteryzuje się żadnym pakietem stylistycznym. Prezentowane auto zostało jednak doinwestowane kwotą 3950 zł za czerwony lakier metalik, a także 16-calowymi felgami za 4900 zł, które są pośrodku stawki, bo do tego modelu producent przewidział przedział 15-17 cali. Ogólnie Fabia wygląda moim zdaniem ładnie. Nie jest to jakiś efekciarski samochód, ale jak na swoje racjonalne przeznaczenie ma odpowiednio dużo wyrazistości, aby się podobać. Przechodząc już do układu napędowego, to zmiany objęły wyłącznie jeden silnik, czyli 1.0 TSI w mocniejszej wersji, bo dotychczas, tak jak w egzemplarzu, który prezentuję, miał on 110 koni mechanicznych, a obecnie moc wzrosła do 115 koni mechanicznych. Maksymalny moment obrotowy 200 Nm się nie zmienił, ale teraz dostępny jest w przedziale od 2 do 3,5 obrotów, a nie 3000 jak wcześniej. Sprint do setki zmniejszył się z 9,9 sekundy do 9,3 sekundy w manualu i z 9,8 do 9,7 sekundy w automacie. O kilka gram spadła też emisja CO2, więc mówimy tutaj o pomniejszej modernizacji, aby dostosować jednostkę do wymagań norm emisji spalin. Reszta gamy silnikowej pozostała bez zmian, czyli mamy wolno ssącą benzynę 1.0 MPI 80 koni, słabsze 1.0 TSI 95 koni, a także flagowe czterocylindrowe 1.5 TSI 150 koni mechanicznych połączone z automatem. Decydując się na środkową jednostkę napędową, czy tą mającą 110 teraz, czy 115 koni mechanicznych wkrótce, można liczyć na całkiem dobrą moim zdaniem dynamikę, mając oczywiście w pamięci, że mamy tutaj do czynienia z dosyć małym autem, którego przeznaczeniem w wyraźnym stopniu jest miasto i w terenie zabudowanym Fabia pozwala na żwawe i sprawne przemieszczanie się. Poza miastem do około 100 km na godzinę jest wciąż ok i dopiero na drogach szybkiego ruchu od okoli 120 km na godzinę samochód wyraźniej zaczyna tracić chęć do przyspieszania, ale chociaż nie ma co wtedy liczyć na jakieś ostre reakcje na wciskanie gazu, to silnik nie męczy się przy takich prędkościach i pozwala na rozsądne trzymanie tempa, nawet przy prędkościach autostradowych. Jadąc szybciej trzeba jedynie trzymać jednostkę napędową powyżej 2000 obrotów, bo wtedy znacząco nabiera ona ochoty do przyspieszania, a poniżej tej wartości jest osowiałe i nie chce za bardzo jechać. Na szczęście skrzynia jest tak zestopniowana, że przy 90 km na godzinę na szóstce mamy lekko ponad 2000 obrotów, przy 120 km na godzinę 2750, a przy 140 3100 obrotów, więc redukcje na przykład, aby przyspieszać wychodząc z zakrętu na zwykłych drogach poza miastem nie są wymagane. Na ekspresówkach czy autostradach, chcąc tylko wycisnąć z auta wszystko, wypada wrzucić piątkę. W mieście nie trzeba już aż tak patrzeć na obroty, bo chociaż tam wciąż powyżej 2000 robi się lepiej, to nawet jadąc poniżej tej wartości auto daje radę. Też 1.0 TSI nieźle wypada pod kątem kultury pracy, bo ile się nie przeholuje, tylko trzyma minimum 1500-1700 obrotów, to nie ma w nim zwracającego negatywnie uwagę nieprzyjemnego dźwięku jednostki napędowej trzymanej na zbyt niskich obrotach. Dodając do tego solidne wygładzenie warkoczącego dźwięku typowego dla silników trzycylindrowych, to 1.0 TSI robi pozytywne wrażenie swoją kulturą pracy i chociaż oczywiście da się wyczuć, z czym mamy do czynienia na przykład podczas wkręcania na wysokie obroty, to nie skupiając się na tym jest ok i czasami można silnik z testówki nawet pomylić z konstrukcją o 4 cylindrach. Skrzynia biegów w testowanym modelu ma 6 przełożeń i pracuje mocno neutralnie, to znaczy nie ma w niej problemów z precyzją czy walki o wbijanie kolejnych biegów, ale też lewarek nie ma jakiegoś bardziej wyróżniającego się charakteru, z na przykład przyjemnie sprężystym wskakiwaniem biegów na swoje miejsce. Taki efekt jest co prawda lekko odczuwalny, ale nie wpływa na ogólne wrażenia. Pod kątem spalania w Warszawie 1.0 TSI zużywało mi średnio 6-7 litrów na 100 km w zależności od natężenia ruchu. Na zwykłych drogach poza miastem
komputer pokładowy pokazywał wyniki na poziomie 5,5 litra, na ekspresówkach 6,5 litra, a przy prędkościach autostradowych 7,5 litra. Biorąc pod uwagę zbiornik paliwa mieszczący 40 litrów, daje to w Fabii bardzo przyjemny i wcale nie miejski zasięg. W testowanym egzemplarzu opcjonalnie zbiornik został jeszcze powiększony do 50 litrów i jeżdżąc w warunkach mieszanych po przejechaniu 400 km miałem wciąż połowę baku. Przejdźmy teraz do cennika i zmian, które w nim zaszły. Skoda oczywiście poza standardowymi niestety dla całego rynku corocznymi podwyżkami zdecydowała się na zmniejszenie ilości półek wyposażeniowych z 4 do 3. W ramach tych roszad podstawowo obecnie Essence zyskało trochę względem kiedyś bazowego Active, bo chociażby z wyposażenia radio z 8-calowym ekranem albo czujniki parkowania z tyłu. Z kolei środkowa aktualnie Selection jest odpowiednikiem lekko zubożonej wersji Style przed odświeżeniem cennika, pociągniętej lekko w dół w kierunku zlikwidowanej wersji Ambition. Przez zubożenie mam na myśli chociażby usunięcie z listy wyposażenia standardowego automatycznej klimatyzacji. Monte Carlo pozostało na szczycie cennika ze swoim pakietem stylistycznym i trochę lepszy niż Selection wyposażeniem. Modyfikacjom uległy także obecnie pakiety dodatkowe, ale nie są to duże zmiany i wciąż można ze sporą dowolnością uzupełniać wyposażenie o interesujące nas pozycje. W testowanym egzemplarzu dodatków było sporo i kosztowały one łącznie około 20 tysięcy złotych, podwyższając cenę egzemplarza, który prezentuje, do około 100 tysięcy złotych. Gdyby ktoś celował w Fabie jeszcze z cennika 2023 z silnikiem takim jak w testówce, ale ze skromniejszym wyposażeniem bazowej wersji Active, to może taki samochód zgarnąć też za 1033 zł netto miesięcznie w leasingu operacyjnym w ofercie partnera Wahacz TV firmy Carlis Polska. Taką ratę uzyskać można przy 20% wpłacie własnej, 4-letnim okresie leasingu i 30% wykupie końcowym. Dodatkowo widzowie kanału, bez względu na to, jaki samochód z oferty wybiorą, mogą liczyć na bonus w postaci darmowego podstawienia auta pod wskazany adres. Wystarczy, uwaga, do zamówienia wpisać kod Wahacz Free. Link do podstrony ze Skodą Fabią wraz z kodem do skopiowania umieściłem w opisie filmu. Przechodząc do omówienia wnętrza, to w obecnej generacji Fabii zostało ono moim zdaniem rozsądnie zaprojektowane, bo z jednej strony jest ono przejrzyste i bez żadnych udziwnień, a z drugiej mamy w nim dobrze komponujące się ze sobą kształty i trochę urozmaiceń, np. w postaci okrągłych nawiewów, którego brakowało poprzedniemu wcieleniu tego modelu, bo jego kokpit był zbyt nudny, a tutaj nie ma się do czego przyczepić. Elektroniczne zegary w Fabii nie mają najnowszego oprogramowania stosowanego w Skodach, na przykład w nowej Octavii, ale nie jest to moim zdaniem problem, ponieważ pod kątem personalizacji też oferują bardzo dobre możliwości i nie można się do nich przyczepić. Można modyfikować to, co będzie na środku, wszystkie najważniejsze moduły są jeszcze wewnątrz tych modułów, można różne informacje umieszczać. Jest też możliwość usunięcia tego, co będzie w lewej i prawej tarczy, ale można sobie zaprogramować dwa widoki i modyfikować różne wskazania tam. W zależności od swoich potrzeb jest także możliwość modyfikacji ogólnego układu i one są zróżnicowane. Może być na przykład taki bardziej minimalistyczny na autostrady, czy też bardziej sportowy, więc bardzo fajne i dopracowane jest to rozwiązanie. Dodatkowo łatwa jest jego obsługa. Tutaj zmienia się wewnątrz modułu wskazania. Tutaj można przełączać się pomiędzy różnymi modułami, a strzałką w prawo pomiędzy widokami, więc prościej się tego moim zdaniem zaprojektować nie dało. Z prawej strony jest też dostęp do szybkich ustawień związanych z asystentami jazdy. Z lewej strony modyfikuje się piosenki, zmienia głośność, podgrzewanie kierownicy może też aktywować. Tempomatem steruje się joystickiem za kierownicą, który wymaga przyzwyczajenia przez to, że jest właśnie za kierownicą i go nie widać z perspektywy kierowcy, gdy się jedzie, ale jest on ergonomicznie zaprojektowany, więc nie jest to problem wielki, aby się do niego przyzwyczaić. Jeszcze w ramach ciekawostki dopowiem, że podgrzewanie kierownicy w Fabii jest 3-stopniowe. Taka precyzja w samochodzie z tego segmentu zdecydowanie nie jest czymś oczywistym. Elektroniczne zegary, choć udane, to nie są też idealne i ich minus przy okazji pokazałem przed chwilą, teraz się na nim bardziej skupię, mianowicie na szybkości działania. Różnie to bywa, teraz na przykład działają trochę lepiej, ale bywa, że opóźnienie jest większe. Teraz na przykład większe jest opóźnienie, gdy się przewija po tych głównych modułach. To widać, że nie jest to natychmiastowa reakcja i też nie jest to jakiś wielki problem, biorąc pod uwagę, jak często takie szybkie bardzo operacje trzeba tutaj wykonywać, no ale fakt zostaje, że można by oczekiwać lepszej szybkości działania. Wrażenia z użytkowania byłyby wtedy przyjemniejsze.
System inforozrywki w testowanym egzemplarzu jest podstawowym przewidzianym do Fabii 2024 z 8-calowym ekranem. Nie jest on wyposażony w fabryczną nawigację, ale można to łatwo obejść przy pomocy bezprzewodowego połączenia smartfona. Jeśli chodzi o funkcjonalność tego oprogramowania, które się dostaje tutaj, nie dostarczanego przez telefon, to jest sterowanie multimediami w wygodny sposób. Elementy interfejsu są odpowiednio duże. Mamy także możliwość dzwonienia. Menu główne oparte jest o duże kafelki. Można też sobie zmieniać tutaj ustawienia różne związane czy to z działaniem systemu bezpieczeństwa, czy innych aspektów związanych z funkcjonowaniem samochodu. Te menu są bardzo klasycznie zaprojektowane i pomimo tego, że wiele rzeczy sobie można tutaj dostroić, to nie ma najmniejszych problemów, aby to zrobić. Jest też dobra szybkość działania. Wyświetlacz nie ma jakiejś przesadnie wysokiej rozdzielczości, ale dobre kolory, kontrast, więc nie jest źle. W takim samochodzie ogólnie trudno jest od systemu oczekiwać czegoś więcej, więc za droższe rozwiązanie z fabryczną nawigacją pewnie bym nie dopłacał. Panel klimatyzacji w testowanej Skodzie jest częściowo tylko fizyczny. Pokrętłami można zmieniać temperaturę, jest też kilka przycisków do odparowywania szyb czy zmiany obiegu powietrza, ale też istotne rzeczy jak sterowanie siłą nawiewu czy jego kierunkiem, to trzeba załatwiać przy pomocy ekranu dotykowego i nie jestem tego zwolennikiem, ponieważ jeśli producent i tak już inwestował w fizyczny panel, to mógł dorobić tutaj 3-4 przyciski więcej i wtedy zagłębianie się w ten komputer nie byłoby w ogóle potrzebne. Chyba że ktoś sobie teraz odpali tryb auto, no to wtedy też nie jest to niezbędne i temperatura wystarczy, a resztę załatwi samochód. No ale osobiście wolałbym mieć tutaj coś więcej, ponieważ wolę wszystkim sam sterować. W sąsiedztwie panelu klimatyzacji spotkać można jeszcze kilka przycisków, chociażby do wyłączania systemu start-stop. Z lewej strony kierownicy mamy tradycyjne pokrętło do sterowania światłami, więc pod tym kątem Fabia jest jeszcze przedstawicielem takiej, powiedzmy, starej szkoły Skody, od której producent już trochę w najnowszych samochodach, zwłaszcza elektrycznych, odchodzi, a którą cenię za intuicyjność. W Fabii bez opcjonalnego pakietu charging porty USB do ładowania dostaje się tylko z przodu, są dwa w standardzie C, jest także ukryte w podłokietniku złącze 12V. Frontowa szyba w Fabii nie należy do tych najbardziej pochylonych, dzięki czemu mamy też krótkie podszybie. Maska nie jest specjalnie widoczna z perspektywy kierowcy, jest wyraźniej opadająca, widoczność na boki jest dobra. Z tyłu poprzekątnej słupek jest dosyć masywny, tylna szyba nie jest wysoko poprowadzona, jest sporych rozmiarów. Wskazania czujników parkowania wyświetlają się na ekranie środkowym. Kamera cofania jest generalnie rzeczą, która w wielu przypadkach ułatwia życie i po przesiadce z innych samochodów testowych praktycznie zawsze w ten element wyposażonych. Tutaj brakowało mi go, gdy nie mogłem dodatkowo potwierdzić, gdzie dokładnie znajdują się przeszkody i 1400 zł za kamerę pewnie bym dorzucił, myśląc o Fabii dla siebie. Nie jest to jednak nic niezbędnego tutaj, bo samochód ma 411 cm długości i 178 cm szerokości, więc całkiem łatwo można wyczuć krańce jego nadwozia, nawet bez elektronicznych asystentów. Dodatkowo dostajemy tutaj lekko pracującą kierownicę w trybie normalnym, dzięki czemu manewrowanie na parkingach jest całkiem żwawe. Poza miastem wolałem jednak modyfikować jej działanie poprzez wybór trybów jazdy i ustawienia sportowe. Wtedy zauważalnie zwiększa się opór stawiany przez kierownicę, wciąż nie do jakichś ogromnych wartości, ale takich, które mnie dawały pożądaną pewność prowadzenia, bo na normalu wciąż przez wygładzenie reakcji nie było źle, ale czułem, że do tego układu kierowniczego opór jest po prostu zbyt mały, aby przyjemnie jeździć, dlatego szkoda, że samochód zawsze startuje na ustawieniach normalnych. Ogólnie Fabia prowadzi się dosyć neutralnie, ale też przyjemnie, bo nie ma w niej gumowych reakcji, za to całkiem niezłe jak na takiego małego hatchbacka bezpośredniość. Zawieszenie także jest w takim umiarkowanym stopniu zestrojone, bo mamy tutaj dosyć miękkie reakcje na nierówności, ale nie bardzo miękkie, przez co auto nie męczy podczas nawet dłuższych przejażdżek, ale nie buja się też w stopniu zwracającym uwagę w zakrętach. Do tego dochodzi całkiem dobre wyciszenie kabiny do około 120 km/h, jak na taki mały model. W kabinie testowanej Skody dominują twarde tworzywa, ale w tych najbardziej eksponowanych miejscach, górnych częściach deski rozdzielczej oraz drzwi, mają one przyjemną dla oka fakturę. Trochę niżej jest już bardziej zwyczajnie, podłokietniki są bardzo miękkie. Mamy też miękki materiałowy element tutaj, co prezentuje się przyjemnie pod kątem estetycznym. Też srebrna wstawka się przydaje, ponieważ ta kabina ogólnie jest utrzymana w ciemnej tonacji. Ona nie robi jakoś bardzo dużo, ale troszeczkę tam jednak daje, żeby ożywić przestrzeń.
Nie znajdziemy we wnętrzu zbyt wiele fortepianowej czerni, więc to oceniam na plus. Na plus wypadają też moim zdaniem wszystkie detale, tak jak zostały te drobne elementy wykonane. Pod kątem spasowania, no jak wie się gdzie nacisnąć, to się jakieś trzaski wygeneruje, ale podczas jazdy żadnych problemów nie miałem, więc jest moim zdaniem ok. A ogólnie jakość wykonania jak na auto z tego segmentu niczym się nie wyróżnia, ale trzyma solidny poziom. Jakość pilota obsługującego system dostępu bezkluczykowego jest ok. Mamy tutaj czarny, chropowaty plastik, całkiem nieźle wyglądający, chociaż ta konstrukcja ogólnie nie jest zbyt wyrafinowana. Pod kątem jednak praktyczności nie mogę jej nic zarzucić, ponieważ jest niewielka, lekka, ma też obłe kształty. Dzięki pakietowi ambientowemu w kabinie Fabii pojawia się podświetlenie w klamkach, najbardziej wyrazisty pasek na desce rozdzielczej, a także podświetlona półka na tunelu środkowym. Można sterować kolorystyką tego paska LEDowego, ale tylko wybierając pomiędzy czerwienią a bielą. W testowanym egzemplarzu akurat jest czerwony lakier, więc to jest ok, ale taka mała ilość tych barw przeszkadza trochę, bo biały jest zbyt neutralny, biorąc pod uwagę przyciski, przełączniki są zawsze podświetlone na biało, a ten czerwony na przykład do niebieskiego lakieru już gorzej będzie pasował. Ogólnie sposób podświetlenia testowanego modelu jest moim zdaniem ok, nie jest jakiś specjalnie efektowny, ale jest czytelnie, wszystko doczekało się swojego źródła światła i nie jest to tutaj zbyt ponuro. Kształt bardziej zaawansowanych przednich świateł w Fabii jest dosyć prosty, ale za sprawą fajnego projektu, zwłaszcza ich dolnych części, efekt końcowy jest według mnie miły dla oka. Wszędzie z przodu są LEDy. Ta sama technologia występuje w kierunkowskazach w bocznych lusterkach. Tak samo jak z tyłu, mamy tam typowy dla współczesnych modeli Skody design świateł pozycyjnych. Wszędzie także znalazły się diody. Ogólnie testowany model po zmroku ma dosyć stonowany wygląd, ale jego oświetlenie jest spójne i mnie się podoba. Światła LED w testowanym egzemplarzu nie oferują technologii matrycowej znanej z droższych modeli Skody z wycinaniem innych pojazdów, ale trochę adaptacyjności w sobie mają, bo dostrajają snop światła do prędkości czy warunków na drodze. Dostajemy w nich również naprawdę dobrą moc oraz precyzję poziomą odcinania strefy jasnej od ciemnej, zatem światła nazwane bilet trzymają wysoki poziom i dobrze oświetlają drogę. Z tyłu, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie i siadam za sobą, to na nogi mam taki niezbyt duży, ale bezpieczny zapas wolnej przestrzeni. Linia dachu jest poziomo poprowadzona, dzięki czemu nawet gdy się konkretnie wyprostuję, to moje włosy nie stykają się z podsufitką. Mam jeszcze taki margines. Tunel środkowy w testowanym modelu jest w wyraźnym stopniu wystający. Na tylnej kanapie, która prezentuje się tak, nie znajdzie się rozkładanego podłokietnika. Bagażnik Fabii ma 380 litrów pojemności, dostajemy w nim bardzo niski próg załadunkowy, dużych rozmiarów otwór, a także regularne kształty z jednym wyjątkiem, to znaczy na łączeniu z tylną kanapą troszeczkę tutaj podłoga traci swoją równość. Tę kwestię można jednak rozwiązać, montując dodatkową demontowalną półkę. W egzemplarzu testowym się ona nie znalazła. Na bocznych ściankach bagażnika mamy po haczyku jakieś torby czy coś w tym stylu. Z lewej strony jest niewielka kieszeń w nadkolu, a pod podłogą w aucie, który dostałem, znalazło się dojazdowe koło zapasowe. Po złożeniu drugiego rzędu siedzeń dostaje się maksymalne zdolności ładunkowe samochodu. Bez wspominanej półki w bagażniku mamy wysoki uskok. Podsumowując, Skoda Fabia w 2024 roku wciąż moim zdaniem broni się swoimi możliwościami i jest to fajne, nieprzekombinowane auto, a z 1.0 TS i 110 koni jest ono również odpowiednio uniwersalne, bo bez problemów mogłem przemieszczać się bez względu na rodzaj drogi, unikając co najwyżej manewrów wymagających ostrego wyrywania do przodu. Oczywiście przy dużym obciążeniu bagażami i pasażerami moja opinia o dynamice mogłaby być inna, ale patrząc racjonalnie, Fabia nie powinna zawieść oczekiwań. I to wszystko, co przygotowałem o Fabii. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że i test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o Carlist Polska ich ofercie. A jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!